Witam wszystkich, ja jestem Maciej, a to są podróże z Maciejem. W tym odcinku opowiemy, jak dostosowaliśmy nasze autko, żeby było naszym domem, naszą kuchnią i miejscem do przemieszczania się. Wiadomo, w ostatnich latach strasznie wzrosły ceny noclegów, ceny jedzenia, więc ludzie szukają lekkich oszczędności. Za tym poszliśmy też my. Zdecydowaliśmy się na zakup samochodu, który następnie przystosowaliśmy do warunków podróżniczych. Jest on dalej tym samochodem, który był, ale ma kilka fajnych ulepszeń, o których zaraz pokażemy i opowiemy, co sprawia, że możemy w nim wybrać się na dalszą wyprawę, zajechać gdzieś w taką na przykład miejscówkę w Bieszczady i spędzić tutaj kilka nocek. Zaczynamy, zapraszam. Cały ten asortyment opracowaliśmy na podstawie miesięcznego pobytu w Nowej Zelandii, gdzie po prostu tam cała turystyka jest skondensowana do tego stopnia, że wszyscy mieszkają, żyją, przemieszczają się w małych kamperkach, i też w pobycie w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest to kraj wielkich, szerokich, długich dróg, pól kempingowych, pokonywania długich dystansów i spania w samochodzie, więc w ostatnim czasie naprawdę zdobyliśmy sporo doświadczenia w tym temacie. Wyobraźcie sobie, że w tym samochodzie śpimy. Teraz może nie wygląda to za bardzo jak miejsce do spania, ale tak jest. Zaraz to wszystko rozłożymy i pokażemy, jak to się odbywa. Przede wszystkim, żeby takie auto dostosować do spania, trzeba mieć jedną rzecz w tym samochodzie. Mianowicie tylnie siedzenia albo muszą się złożyć, albo można je wyciągnąć i to już umożliwia nam dostosowanie samochodu do tego, żeby był małym kamperkiem. Więc w naszym samochodzie przygotowanym do boju znajdują się dwa pudła, w których to w jednym znajdują się naczynia, rzeczy takie jak łyżki, noże, widelce, wiadomo o co chodzi, garnki do gotowania. W drugiej skrzyni natomiast znajdują się rzeczy i produkty spożywcze. Nie brakuje dań w słoikach, dań w puszkach, dań do zalania tylko wodą, dań do ugotowania. Znajdzie się też na przykład papier toaletowy, mokre ściereczki, które są na przykład bardzo pomocne w przypadku mycia naczyń czy mycia siebie. Gąbka do mycia naczyń, kawa, no różności. Żeby mieć kuchnię u siebie w samochodzie, mamy taką oto kuchenkę, do której wsadza się butlę z gazem i można naprawdę ugotować cuda. Od burgerów poprzez spaghetti, bigosy i tego typu rzeczy, więc mniej więcej tutaj znajduje się nasza kuchnia. W tej torbie mamy trochę ubrań. Jest też pojemnik na rzeczy brudne. Torba z kosmetykami, ręcznik, który zawsze gdzieś leży na wierzchu. Ostatnio też zaszliśmy w posiadanie lodówki, którą możemy tutaj do tego gniazda zapalniczki podłączyć, no i w czasie jazdy ładuje się. Powiem szczerze, że to nie działa jakoś super, ale zimne piwko zawsze się wieczorem przyda. Tutaj natomiast jest nasza pościel. Jest to generalnie kot ubrany w poszewkę, jest prześcieradło i są też poduszki. Wszystko w tej torbie. Tutaj bardzo ważna część całej zabawy, mianowicie materac. Stosowaliśmy różne metody z materacem. Do tej pory były to zawsze dwie materace dmuchane, które ustawialiśmy na łóżku, ale ostatnio zdecydowaliśmy się zakupić materac. Składany jest na 3, jest grubej gąbki, około 10 cm i powiem szczerze, że różnica jest naprawdę znaczna. Materace pompowane strasznie, może nie tłuką, ale ocierając się o inne elementy, wydają głos i trzeszczą. Natomiast ten jest cichy, wygodny, można się poczuć jak w łóżku. Oczywiście zajmuje trochę więcej miejsca, ale po rozłożeniu nie czuć tego. Jeżeli sobie chcecie umilić podróż i zrobić ją bardziej wygodną, no to też warto się zaopatrzyć w rozkładane krzesła i stolik.
Tak to wygląda, są większe i mniejsze oczywiście elementy. Mamy 2 krzesła, bo jest nas 2 i mamy jeden rozkładany stolik i naprawdę czy gotowanie, czy nawet posiadówka tutaj w tym miejscu na krześle, popijanie jakiegoś drineczka i patrzenie się na piękną bieszczadzką rzekę, z tym czymś naprawdę wychodzi dużo korzystniej. Mogę też powiedzieć, że takim warunkiem minimalnym do tego, żeby auto przystosować do spania w środku, jest warunek, że po przesunięciu przednich siedzeń do przodu i odgięciu ich, dystans między tym końcem a po prostu końcem samochodu powinien wynosić jakieś 1,80 m w moim przypadku, bo mam 1,80 m wzrostu. Może nieco mniej też dałoby radę, ale jeżeli byłoby to 1,50 m czy 1,60 m, pewnie już spałoby się ciasno, więc żeby auto przystosować, właśnie ten warunek trzeba spełnić. Inną rzeczą, która jest bardzo przydatna i która nam się naprawdę przydaje do umycia naczyń, czasami siebie, popłukania czegoś, zrobienia prania, będzie miednica. Jak głoszą pewne żarty, ojciec mył z niej nogi, matka robiła sałatkę jarzynową, a ty czy ja po imprezie wiadomo co się działo. Ok, no to zabieramy się za rozłożenie wszystkiego i montowanie naszego domku. Pokażemy co, jak, po kolei i gdzie. Heja! Całej zabawy zaczynamy od przesunięcia przednich siedzeń do przodu. To sprawia, że z tyłu zaczyna robić się więcej miejsca. Następnie w zasadzie wszystkie toboły przerzucam na przednie siedzenia. Jeżeli nie pada, to mogę sobie je rozłożyć wszędzie. Jeżeli natomiast pada, no to czasami trzeba się trochę spinać i robić to metodami. Zobaczcie, jak te pudła fajnie wchodzą na przednie siedzenia. Więc w efekcie tego na końcu procesu rozkładania na pierwszych 2 przednich siedzeniach powstanie tutaj pełna zabudowa, praktycznie nie będzie widoku, nie będzie możliwości już wsiąść do samochodu, ale to sprawi, że z tyłu będziemy mieli łóżko. Zobaczcie, jeżeli z waszego samochodu wyciągniecie tylnie siedzenia, powstaje taka oto przestrzeń. Oczywiście ma ona uskoki i tą dziurę trzeba jakoś zatkać. Początkowo my robiliśmy tak, że ta przestrzeń była mniej więcej równa, więc ścieliliśmy na tym koc, rozkładaliśmy materace dmuchane. Tutaj w te dziury upychaliśmy rzeczy, które po prostu mamy, ale z czasem doszliśmy do wniosku, że warto zrobić tutaj fajną zabudowę ze sklejki. Poza tym jeszcze zrobiliśmy w autku gazik. Butla z gazem jest tutaj. Co sprawiło, że pojawił nam się dodatkowy uskok w samochodzie, więc wtedy zabudowa stała się konieczna, więc ja z moim tatą razem opracowaliśmy tutaj system, w którym można zrobić podłogę i zrobić z tego pięknie, ładną, czystą, równą powierzchnię, która idealnie nadaje się pod materac. Zaczynamy to rozkładać. Więc metod na zrobienie takiej przestrzeni na pewno będzie kilka i zależy to w dużej mierze od auta. Ja pokażę wam, jak zrobiliśmy to w naszym samochodzie. Podzieliliśmy tę przestrzeń na jakby 3 miejsca. Pierwsza to jest zabudowa płyty, to jest zabudowa butli z gazem. Druga sprawa to jest dodatkowa płyta, która wjeżdża tutaj i jest jeszcze dzielona na 2, dzięki czemu dopiero po przesunięciu siedzeń do przodu to można wszystko rozłożyć i zobaczcie, jaka to powierzchnia jest duża. Żeby tutaj zapewnić wsparcie dla płyty, postanowiliśmy skonstruować takie oto nogi, które w jakiś sposób będą to wszystko podtrzymywać. Dodatkowo tutaj tworzy nam się też całkiem duży schowek, gdzie można napchać gratów spożywczych, ubrania, flaszka z wódką też się zmieści, kilka piwek, no to już zależy od każdego. Przed pójściem, przed rozkładaniem całego grajdołka tak właśnie prezentuje się ta przestrzeń. Tutaj ścielimy kocyk i na tym układamy materac.
przypadku materaca dmuchanego sprawa będzie trochę prostsza, bo trzeba go tylko rozdzielić, ale w przypadku materaca stałego z gąbki, no ta przestrzeń, objętość tego jest dużo większa, więc zdecydowaliśmy się ten materac podzielić na 3 części, żeby go po prostu złożyć. No i teraz zobaczcie, jak się elegancko rozkłada. Tak oto stworzyło się nasze łóżko. Oczywiście tutaj jeszcze dajemy koc, dajemy prześcieradło, na to idzie pościel i w zasadzie całe miejsce do spania o długości 1,80 cm mamy gotowe. Zobaczcie, miejsca jest całkiem sporo. Zmieszczą się tu spokojnie 2 osoby. Tutaj na półeczkach możemy sobie coś położyć. Dodatkowo zobaczyłem też w internecie, że są takie siateczki, które naprawdę bardzo się przydają. Podwiesza się je tutaj do rączek, za które zwykle łapiemy się na zakrętach. Ma zamek, na górę coś wyląduje, w środek i oczywiście jest to dodatkowa przestrzeń, gdzie można coś schować. Bardzo przydatnym, a nawet w zasadzie koniecznością jest zakupienie dobrej ładowarki do telefonów, bo oczywiście dzisiaj wszystko trzeba co chwilę ładować. I co najważniejsze w takiej ładowarce, żeby miała super szybkie ładowanie. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ale trzeba to po prostu sprawdzić. Wtedy telefon ładuje się naprawdę jak torpeda. Z reguły są to wejścia na USB-C, ale chyba niekoniecznie, bo kiepska ładowarka będzie kiepskie ładowanie, długo to będzie zajmować i tak dalej. Dodatkowo my jeszcze mamy u siebie transmitter, który pozwala z telefonem połączyć się przez telefon z radyjkiem i puszczać sobie muzykę z telefonu. Oczywiście to zależy już od samochodu. Niektóre samochody mają wejścia USB dosyć dobre, czy USB-C wbudowane, niektóre nie. To jest akurat auto starszej daty, więc taka nowinka się na pewno przyda. Tak wygląda przód samochodu, 2 pierwsze siedzenia w momencie, kiedy idziemy spać. Wszystko jest tutaj załadowane i tak po prostu musi być. Więcej gratów, więcej miejsca zajętego, trochę tu można przerzucić na szybę, trochę jeszcze na zagłówki, ale spokojnie, dosyć szybko się to i z łatwością rozkłada. A skąd taki materac? No my akurat zamówiliśmy sobie nasz na miarę w lokalnej firmie produkującej takie materace. Mamy to na 100 cm szerokości, 180 długości. Za nasz materacyk zapłaciliśmy 300 zł. Zrobiono nam go tak naprawdę w 3 dni robocze, więc bardzo szybko. Podjechaliśmy sobie do takiej lokalnej firmy z materacami, wybraliśmy tkaninę, grubość gąbki, no i czekaliśmy, aż zostanie to przygotowane. Rzeczą, którą musimy jeszcze dopracować, jest stworzenie prysznica, żeby być całkiem niezależnym. Oczywiście takie zestawy prysznicowe, worki już gotowe można kupić, ale można też samemu skonstruować. Ja zamierzam taki prysznic zrobić z buteleczki, po prostu tutaj jakoś to inaczej wieczko zaaranżować, żeby woda mogła spokojnie płynąć. I taką butelkę będę wystawiał gdzieś w ciepłym miejscu, przez dzień się nagrzeje, wieczorem będę mógł się pod tym umyć. Kolejną inwestycją, którą prawdopodobnie będziemy czynić w naszym autku, są to zasłonki, ponieważ wstając rano słońce grzeje tak mocno, że już budzi o tej 5 czy 6 rano, a niekoniecznie chcemy się budzić. Więc tutaj planujemy zrobić sobie zasłonkę z tyłu i zasłonki również na szyby. Prosta gumka, kawałek materiału i będziemy mieć trochę więcej prywatności i ochrony przed słońcem. Jest jeszcze temat światełek, które można by tu było gdzieś koło zaaranżować. Na razie rozwiązujemy to tym, że mamy powerbanka dosyć mocnego, który ma w sobie lampkę i spokojnie to daje radę. Czy damy ją tutaj na górę, czy tutaj na półeczce z boku, jest ok, ale w przyszłości może takie pomysły się pojawią. A Wy możecie dać znać, jeżeli jesteście w temacie dostosowywania autka do małego kamperka, też jakie nowinki u Was występują i co byście też tutaj wsadzili, żeby było fajniej, wygodniej i po prostu bardziej użyteczniej.
Inną inwestycją jeszcze, która tu będzie realizowana, jest kupienie prezentu, plandeki czy jakiejś zasłonki, którą tutaj nakryjemy całą przestrzeń otwartego bagażnika. Na linkach planuję ją tutaj podpiąć gdzieś do trawy, jeżeli będzie taka możliwość. Wtedy da nam tutaj to wszystko dużą przestrzeń, gdzie będziemy mogli podczas deszczu czy podczas upalnego dnia rozłożyć 2 krzesła i stolik. Wtedy będziemy mogli pogotować i siedzieć tutaj i obserwować okolice albo taką elegancko, fajną i przytulną rzeczkę. Dobra, obóz jest już rozłożony. Jeszcze przydałby się stolik, jakiś fajny napój. Tutaj można się elegancko relaksować. Nawet nie wiecie, ile takiej radości i szczęścia i naprawdę fajnego wypoczynku daje taki tryb podróżowania. Oczywiście każdy ma jakieś okresy. Są okresy takie bardziej harpagańskie, że człowiek spina się na te szczyty, które tam widać, czyli Smerek i Połonina Wetlińska w Bieszczadach. Ale są też okresy, kiedy trzeba wypocząć. No i takie autko i podróżowanie trybem małego kampera jest naprawdę połączeniem jednego i drugiego trochę. Można wejść na górę, można potem zejść i w fajnym miejscu, naprawdę w dobrych pieniądzach albo za darmo spędzić resztę dnia, miły poranek i przepiękny wieczór. Jaki jeszcze w sumie dobry finansowy plus ma takie auto w formie kampera? Na płatnym kempingu nie płacimy za namiot i płacimy tak naprawdę tylko za ilość osób plus samochód. Jeżeli chodzi o jedzenie, to bazujemy głównie na produktach, które wcześniej kupujemy w sklepie, potem z tego gotujemy. To pozwala też sporo zaoszczędzić. Dzisiaj danie, na przykład główne danie na obiad w Bieszczadach kosztuje jakieś 40 zł, żeby się najeść, plus do tego jakiś napój. To naprawdę wychodzi spora suma. Nie wiem, ile kosztują noclegi, nie chcę się orientować, ale za camping raz można zapłacić nic, rozbijając się na takim miejscu. Innym razem to pewnie będzie koszt około 30 zł za osobę z prysznicami. Ile kosztuje ta cała zabawa w dostosowanie samochodu? No i w naszym przypadku było to jakieś 1100 zł. I już wymienię, co ile kosztowało. Oczywiście zależnie od tego, co posiadacie, czego nie posiadacie, to może to różnie kosztować. Tutaj u nas największym przypadkiem było zrobienie tej płyty podłogowej ze sklejki i kawałków drewna. To kosztowało jakieś 200-300 zł. I drugim poważniejszym wydatkiem był materac za 300 zł, ale to już będzie sprzęt na lata. Dodatkowo takie krzesełko trzeba liczyć lepsze za około 100, no i stolik od 150 do 200 zł. Kuchenka i 4 butle to było jakieś 80 zł. Kupiliśmy też pudła do magazynowania różnych rzeczy i za 2 takie pudła zapłaciliśmy 40 zł. Szukaliśmy naprawdę tanich. Kupiliśmy też wtyczkę do zapalniczki do ładowania z transmiterem, to było 80 zł. Dodatkowo siatka podwieszana pod sufit 25 zł. No i miednica, którą już mieliśmy w sumie, ale to jest około 10 zł. Czego tutaj w tej cenie nie wliczyliśmy, to naczynia, które po prostu wzięliśmy od siebie, koce, które też mieliśmy, no i pościel, czy tam też śpiwory, które raczej też każdy już w tym temacie posiada od dłuższego czasu. A teraz już w pełni rozłożony i przygotowany do noclegu mogę wskoczyć do eleganckiej rzeczki i naprawdę orzeźwić się całkowicie. Jest jeszcze jeden bardzo istotny, ale może niekoniecznie miły temat do rozmowy, to jest kwestia toalety. Oczywiście na miejscach namiotowych, takich płatnych, tam są te toalety. Na niepłatnych czasami też się znajdzie jakiś toj, ale co w przypadku, kiedy tego nie ma? No i tutaj mamy
w zasadzie jeden wybór, oczywiście iść w krzaki i tak to się pewnie w Polsce od pokoleń robi. W innych krajach czasami zdarza się, że nawet na jakimś naprawdę wielkim zadupiu będzie ta toaleta. Ale jeżeli jej nie ma, no to tutaj takim rozwiązaniem, które najbardziej mi się podoba, jest po prostu wykopanie dołka saperką i zakopanie tego, co zrobimy, bo możemy coś zrobić i zostawić, co będzie dosyć niefajnie wyglądać. Są to grzyby zwane papieżakami, wszystkim znane, ale jeżeli to zakopiemy, to myślę wtedy ten taki wpływ na to środowisko tutaj czynimy najmniejszy. Tyle w tym temacie. W Bieszczadach naprawdę sporo można zobaczyć. W tej chwili widzę krzyż na smerku, widzę też jakiegoś ptaka, nie wiem czy to orzeł, czy jastrząb, czy sokół, jak to się dokładnie nazywa, ale jest spory. Czy to przerobiony małym kamperku, czy rowerem, czy na pieszo, czy samochodem, tak czy siak warto nawet na 2 dni, na weekend ruszyć w te dzikie, fajne polskie tereny, takie jak Beskid Niski i niektóre okolice Bieszczadów poza sezonem, żeby odpocząć, po prostu odpocząć i do tego skupia się całe podróżowanie i zobaczyć rzeczy, których nie ma wokół Ciebie. A na tym kończymy tą relację, my się relaksujemy i jedziemy też dalej, a Wy jeżeli macie jakieś pytania, czy też ciekawe porady, naprawdę zachęcamy do komentowania. Poza tym możecie obczaić nasz profil na Instagramie, gdzie naprawdę wrzuciliśmy sporo materiału z podróżowania właśnie po Nowej Zelandii autkiem, czy też po Stanach Zjednoczonych i też różne wycieczki, których w ostatnim czasie sporo odbyliśmy, a które nie pojawiły się jeszcze na YouTubie, bo ponieważ ciężko przerobić cały ten materiał, kiedy w zanadrzu czekają takie atrakcje. Heja, pozdrawiam, Maciej.